Odcinek programu w telegraficznym skrócie został zrealizowany dzięki wsparciu patronów. Cookies będzie zdelegalizowany, ale wcale mu to nie przeszkadza. Parlamentarzyści PiS-u będą się uczyć w partyjnej akademii. Zalecam zacząć od czytania i pisania. Po Elonie Musku można się wszystkiego spodziewać. Czy to prawda, że zbudował piramidę? 300+ dla złodziei. Szykuje się nowelizacja kodeksu karnego. Kończy się, słuchajcie, długi weekend i w zasadzie to jest najważniejsza informacja. Wszystkim, którym się udało wypocząć, serdecznie gratuluję. Wszystkim, którzy pracowali, dziękuję, że uczyniliście możliwym wypoczynek milionom ludzi. A wszystkich bez wyjątku zapraszam na WTS. Niedziela 19 czerwca, Maciej Orłyś, zaczynamy. A zacznijmy od bardzo dobrej wiadomości. Poniedziałek został odwołany. Prezydent i Rada Ministrów po udanym grillowaniu w sobotę postanowili spełnić wreszcie życzenie współobywateli i zlikwidować najgorszy dzień tygodnia. Yes! Co będzie w zamian? Wtorek? Czy może coś jeszcze innego? Jakie będą konsekwencje? Nie wiem. Jak to zwykle bywa, nikt się tym z rządzących za bardzo nie przejmuje, ale wyjątkowo my też się tym nie przejmujemy. Jeszcze nigdy tak nie było, żeby jakoś nie było. A życie bez poniedziałku jest warte nawet sporego bałaganu. To oczywiście historia całkiem zmyślona, ale przez nieuwagę i nieroztropność wierzymy na co dzień w tak wiele fake newsów, że nie zaszkodzi choć raz uwierzyć w fake news optymistyczny. Tymczasem w realnym świecie cookies przestanie istnieć. Serio, to już nie jest żaden fake news. Cookies przestanie istnieć. Oczywiście nieuchronność końca egzystencji całkowitej lub tylko cielesnej jest bez względu na poglądy religijne w ludzkiej świadomości uniwersalna. Jednak, żeby było jasne, tu nie chodzi o fizycznego cookiesa, a jego abstrakcyjny byt formalny. Zgodnie z przepisami wkrótce przestanie istnieć partia Kukiz 15. Jej władze nie złożyły sprawozdania finansowego, co według prawa nakazuje Państwowej Komisji Wyborczej zwrócić się do sądu o wykreślenie ugrupowania z rejestru. Cookies w wypowiedzi dla Rzeczpospolitej oświadczył, że wcale się tym nie przejmuje, bo partia została założona na życzenie działaczy, a jemu wcale nie zależało na sformalizowaniu działalności. Może właśnie dla obrony przed cookiesem PiS tworzy swoją akademię. Jak podaje wprost, partia powołuje do życia system kształcenia politycznego dla swoich posłów i senatorów. Akademia będzie funkcjonowała w formie sobotnich zjazdów raz lub 2 razy w miesiącu, odbywających się w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości. Tak napisał podobno Jarosław Kaczyński do parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości. No to podaję mój wymarzony plan lekcji. 8:00. Wykład pod tytułem Pierwsze 70 milionów trzeba ukraść. Prowadzący Jacek Sasin. 9:00. A jak cię złapią za rękę, mów, że to nie twoja ręka. Mateusz Morawiecki. Obniżenie cen produktów o 5 zł. 10:00. Brawurowa jazda Fiatem Cinquecento. Jacek Kurski. Zajęcia w terenie. 11:00. Survival. Jak przetrwać zamknięcie w szafie? Antoni Macierewicz. 12:00. Potrafię coś tam, coś tam. Jak dobrze się prezentować w mediach? Dyskusja panelowa z udziałem Elżbiety Kruk, Łukasza Szumowskiego, Bogdana Pęka. Gość specjalny Bartłomiej Sienkiewicz i przedstawiciele Sejmowego Zespołu do spraw picia w czasie pracy. 13:00. Co by tu zrobić, żeby się nie narobić, a zarobić? Warsztaty z zakresu zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. 14:00. Przerwa obiadowa. Dania serwuje Julia Przyłębska. Od zera do milionera. Studium przypadku. Wykład autobiograficzny Daniela Obajtka. 16:00. Degustacja klejów według wyboru Ryszarda Terleckiego. 17:00. Nieszpory. Modlitwę poprowadzi ojciec Tadeusz Rydzyk. Następnie wygłosi rekolekcję pod tytułem Cnota od pasa w górę. Ideał życia konserwatywnego polityka. 18:00. Egzamin. A ferbla umiesz grać? Żłopać wódę, poderwać nie? A to bierz przykład z nas, wnet się nauczysz. A teraz z zupełnie innej beczki trochę wiadomości z zagranicy. Zakończył się trwający 10-lecia spór graniczny między Kanadą a Danią. Co prawda oba kraje należą do NATO, więc teoretycznie nie powinny być skonfliktowane, a jednak sporne terytorium przechodziło z rąk do rąk, aż wreszcie Duńczycy i Kanadyjczycy postanowili podzielić je na pół. To chyba jeden z niewielu konfliktów, o którym można powiedzieć, że w sumie szkoda, że się skończył.
dotyczył bezludnej arktycznej wyspy położonej między Grenlandią a północno-wschodnim wybrzeżem Kanady. Spór graniczny nie był wyłącznie dyplomatyczny. Toczyły się w tej sprawie konkretne działania z udziałem wojsk. To znaczy, kiedy kanadyjska marynarka odwiedzała wyspę, zatykała swoją flagę i zakopywała butelkę rodzimego trunku. Kiedy wyspę odwiedzali Duńczycy, zabierali procenty i flagę z klonowym liściem i zostawiali swoje. I tak cyklicznie od 1984 roku. Po takiej ilości napojów wyskokowych widocznie obie strony stwierdziły, że dobrze by było zapalić fajkę pokoju. Niebawem lista najbogatszych ludzi świata może wzbogacić się o zupełnie nieznane dotąd nazwisko. Niejaki Keith Johnson ma szansę stać się posiadaczem astronomicznego majątku w wysokości 86 miliardów dolarów. Co dawałoby mu miejsce gdzieś na początku drugiej dziesiątki światowych bogaczy. Jest tylko jedno ale. Musiałby wygrać proces, który wytoczył Elonowi Muskowi. Johnson domaga się 86 miliardów dolarów odszkodowania za to, że jego zdaniem Musk wraz ze swoimi firmami SpaceX i Tesla zrobili przekręt na kryptowalutach. Musk miał, korzystając ze swojego niemal nieograniczonego potencjału majątkowego, a przede wszystkim medialnego, manipulować kursem coinów, tworząc coś na kształt piramidy finansowej. Łączna kwota roszczeń w tej sprawie wobec Muska i jego przedsiębiorstw to około $250 miliona. $250 miliona, czyli jakieś dwa budżety Polski. A wiecie, co by było, gdyby Polska nagle dostała w prezencie taką kasę? To jest proste. Inflacja byłaby jeszcze wyższa. Na szczęście rząd nie ustaje w staraniach, by poprawić sytuację obywateli. Z powodu rosnących cen cierpią już nawet złodzieje. Tu małe wyjaśnienie. Zgodnie z przepisami kodeksu karnego kradzież przedmiotów o wartości do 500 zł to tylko wykroczenie. Dlatego na przykład złodzieje sklepowi patrzą na ceny, żeby nie przekroczyć tej kwoty. No ale powiedzcie szczerze, co przy tej inflacji fajnego można ukraść do 500 zł? Całe szczęście, że resort Zbigniewa Ziobry czuwa. W nowelizacji kodeksu karnego wykroczenie ma być już do 800 zł. Szeryf Zbyszek zawsze po stronie uciśnionych. Brawo! Inflacja rzuciła się już na oczy, a może nawet w ogóle na głowę, nawet Mateuszowi Morawieckiemu. Tym razem nie o ceny chodzi, tylko o liczbę obywateli zdolnych nosić broń. Jakoś mu strasznie ta liczba urosła. Nasz dzielny premier oświadczył tak. Jeśli Rosji kiedykolwiek miałoby przyjść do głowy, żeby zaatakować Polskę, to Kreml musi wiedzieć, że w Polsce jest 40 milionów Polaków gotowych stanąć z bronią w ręku, żeby bronić swojej ojczyzny. No i oczywiście można sobie żartować z tej liczby, ale zastanówmy się nad tym, kogo trzeba odjąć. Przecież Morawiecki nie powiedział, że wszyscy mają chwycić ciężki karabin maszynowy czy wyrzutnię rakiet. Niewielki pistolet utrzyma już nawet 4-5-letnie dziecko. Co do tych jeszcze młodszych, no to już nawet niespełna 2-letnie dzieci świetnie sobie radzą z obsługą smartfonów. Czy nie dałoby się ich wciągnąć do jakichś działań z zakresu obrony cybernetycznej albo do sterowania dronami? No więc policzmy. Czy premier się tak bardzo pomylił? Od 40 milionów trzeba odjąć 2, bo według GUS w Polsce jest 38 milionów ludzi. Od tego jeszcze 335 tysięcy dzieci poniżej 1 roku życia. Prawdopodobnie trudno by było stanąć z bronią w ręku tetraplegikom i osobom, które choroba przykuła do łóżka. No, strzelam, że to jakieś kolejne 0,5 miliona. Zostaje trochę ponad 37 milionów. A nie, przepraszam, trzeba jeszcze odjąć posłów, senatorów, członków rządu i czołowych działaczy partyjnych. Nie mam wątpliwości, że w razie czego to w 5 minut spieprzyliby za granicę i z bezpiecznej odległości zagrzewali do boju rodaków. Kolejny sukces Zbigniewa Ziobry. Zbigniew Stonoga znowu na wolności. Sąd uchylił decyzję o zastosowaniu wobec niego aresztu tymczasowego. Stonoga, czyli niedoszły prezydent, gwiazdor internetu, niezawodny dostarczyciel patokontentu i autor prawdopodobnie najsłynniejszego rantu w historii Polski. Dobry wieczór. Coś się popsuło i nie było mnie słychać. To jest jednak dość podejrzany facet, chyba przede wszystkim w związku ze swoją niejasną rolą w aferze podsłuchowej. Ale mało kto, tak jak on, trzeba przyznać, potrafi zaorać PiS.
Nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy nie skomentowali w WTS-ie tego, co działo się na festiwalu piosenki w Opolu. Otóż powiedzmy sobie jasno, to, co się tam działo, to po prostu... Orłoś, daj już spokój tym biednym artystom. Co złego w tym, że sobie pośpiewali w opolskim amfiteatrze? No, a poza tym oderwali cię od koryta w telewizji za Tuska i teraz narzekasz. O nie, przepraszam bardzo, nikt mnie nie odrywał, sam się oderwałem. Ale mniejsza z tym. Dobra, Opolem zajmiemy się w następnym WTS-ie, natomiast nie rezygnujemy ze stałego punktu programu. Przed nami kącik kulturalny. Antosiu, witam. W kąciku kulturalnym zaczynamy od złożenia najserdeczniejszych życzeń zdrowia, szczęścia, pomyślności, spełnienia marzeń i wielu kolejnych sukcesów na drodze zawodowej, jak i prywatnej. Zdrowia dla solenizanta, ale i dla rodziny. Wszystkiego najlepszego dla pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który swoje 73. urodziny obchodził 18 czerwca, a tego samego dnia dzień urodzin świętował również jeden z Beatlesów, czyli Paul McCartney, który z kolei skończył 80 lat. I jemu życzymy wszystkiego tego samego, choć zdaje się, że on akurat wszystko to już ma, ale nigdy za wiele. A propos Jarosława Kaczyńskiego, to właśnie odsłonił pomnik przedstawiający jego brata, upamiętniający jego brata Lecha Kaczyńskiego na dworcu PKP w Tarnowie. Okazuje się, że większość tarnowian nie miała pojęcia o powstającym monumencie. Prezydent miasta nie jest zbyt zachwycony i nie przyszedł na odsłonięcie pomnika, natomiast przyszło sporo osób, które zdecydowały się pozdrowić pana prezesa, między innymi słynnym już na całą Polskę "Spieprzaj, dziadu!". Ja natomiast chciałbym zapytać, dlaczego pomnik powstał na dworcu, a nie na rondzie imienia Lecha Kaczyńskiego, które w Tarnowie jest i jest dosyć okazałe. Podejrzana sprawa. A teraz muzyka w kąciku kulturalnym i zespół Inside Her w utworze Moonlight. A tak przy okazji oglądajcie znakomity program Antka. Witam na jego kanale na YouTubie. Cholera jasna. Poza tym subskrybujcie, lubcie, polubiajcie, lajkujcie, komentujcie, obserwujcie i patronujcie. To tym razem wszystko. Do zobaczenia w czwartek. Trzymajcie się. Cześć.